Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu MG HS. Jest to już druga generacja modelu HS, która swoją premierę miała w tym 2024 roku. Konstrukcyjnie jednak to nie jest aż tak nowe auto, bowiem model HS to jest inna wersja samochodu Rover RX5, który jest oferowany w Chinach od 2022 roku. Zgadza się, marka Rover brzmi jak Rover, czyli inna brytyjska marka, która już nie istnieje. Zarówno MG, jak i Rover to chińskie marki, które wykupiły te dwie brytyjskie marki. To tak tytułem wstępu. Wróćmy do modelu HS. Do modelu, który naprawdę wyładniał w porównaniu do pierwszej generacji i to nawet tej poliftowej. Do pierwszej generacji, która w Polsce zadebiutowała rok temu, ale tak naprawdę jest auto, które było już na rynku od 5 lat, od 2018 roku. Miało więc prawo wyglądać już nieco starzej. No ale nowe auto już z tym zrywa. Mamy modne, ostrzejsze kształty, światło przez całą szerokość z tyłu i ładniejsze wzory felg. Swoją drogą, światła to pełen LED i naprawdę świecą dobrze. W zasadzie to, co mi się nie podoba w nowym HS-ie, to wygląd z profilu, gdzie chyba małe koło powoduje, że auto jakoś tak dziwnie wygląda. Chociaż z drugiej strony to aż 19 cali i to o całkiem solidnym profilu 55, no ale tak czy inaczej, coś mi tutaj nie pasuje. I szanuję, że są zwykłe, a nie chińskie opony. To, czego oczywiście nie szanuję, to atrapy wydechów. No to jest zbędne. Zajrzałem też pod spód auta, wszystko wygląda dobrze, auto ma dobrze zabezpieczone podwozie oraz ma podobno ocynkowaną blachę. Mówię podobno, bo sam tego nie sprawdziłem. No ale tak czy inaczej, uważam nowego HS-a za naprawdę ładne auto. Ładne auto, które jest spore, bo ma 4,65 m długości, 1,89 m szerokości oraz 1,66 m wysokości. Rozstaw osi to 2,76 cm, a prześwit to około 17-18 cm. Czyli auto nieznacznie urosło od poprzednika, bo jest 4,5 cm dłuższe, 1,5 cm szersze oraz o 2 cm niższe. Ma też teoretycznie o 3 cm większy prześwit. To miłe. Również bagażnik nieco urósł i ma teraz 507 litrów, a było 448. Spora poprawa, chociaż nadal wygląda na mniejszy niż na papierze. Jak tak go sam zmierzyłem, to mi wychodzi bliżej 450 litrów, no ale może coś źle liczę. Kufer nie ma też drugiego dna, ale możemy śmiało wyrzucić ten wkład, który jest przeogromny i tym samym mocno powiększyć bagażnik, albo wrzucić tutaj butlę z gazem. Od razu dodam, że silnik jest na bezpośrednim wtrysku, więc będzie pobierał też nieco benzyny, ale o tym będzie później. Jak widzicie, w bagażniku niestety nie ma haczyków na zakupy czy gniazda pod zapalniczkę, są tylko dwie boczne przegródki. Po złożeniu oparć mamy niemal płaską powierzchnię. To wskakujemy na tył, gdzie wita nas ładnie wyglądające wnętrze, które od razu wygląda bardziej luksusowo przez ten właśnie jasny kolor skóry. A w samym HS-ie jest naprawdę bardzo dużo miejsca jak na tę klasę samochodu. Poważnie, auto jest nad wyraz przestronne, za co duży plus. Mieszczę się bez problemu, a mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji jest podłokietnik z 2 miejscami na napoje i niestety wkoło niego jest piano black. Są też gazetowniki, złącza USB i niezłe spasowanie z tyłu. Tak samo i materiały z tyłu są na tym samym poziomie co z przodu. To jest miłe. Wsiadamy więc do przodu. Tutaj witają nas niestety dwa różne fotele. To znaczy ten po stronie pasażera nie ma regulacji wysokości, co jest moim zdaniem wadą, bo siedzi się za wysoko. W ogóle też fotel pasażera wydawał mi się mniej wygodny niż ten kierowcy. A po stronie kierowcy jest już taka regulacja, jest i bardzo łatwo przybrać wygodną pozycję. Jest nawet pamięć foteli, ale niestety przycisk do niej jest bezsensownie schowany na ekranie głównym. To powinno być na fotelu albo gdzieś na drzwiach. Dobra, to pora na wnętrze. Na wnętrze, które jest typowe dla nowych samochodów, czyli dwa duże tablety połączone w całość, sterczące na górze i bardzo mało fizycznych przycisków. Może i wygląda to nowocześnie, ale wygodne w obsłudze no to nie do końca jest. Zwróćcie też uwagę na kierownicę, która mi bardzo przypomina tą z Volkswagenów. A co do ekranów, to ten od multimediów ma już nowsze i ładniejsze grafiki, ale nadal działa to fatalnie, czyli mega wolno. Dokładnie tak wolno, jak w ostatnim teście Lamborghini Revuelto. No to jest słabe. Miałem też problemy z Apple CarPlay i Android Auto, które bardzo często mi zrywało połączenie i czasem nie pozwalało na ponownie się podłączyć. Albo w nocy, żeby te systemy telefoniczne przeszły w tryb nocny, czyli ściemniły ekran, to trzeba wyłączyć i włączyć światło MG, to wtedy dopiero systemy się przełączają. No system jest absolutnie do poprawy. Szkoda też, że klimatyzację obsługujemy za pomocą dotyku, bo to przy tak wolno działającym systemie jest podwójnie wkurzające.
Zegary cyfrowe działają nieco lepiej, choć też jest pewne opóźnienie, jak przełączamy opcje czy zmieniamy motywy. Miło, że przynajmniej prędkościomierz nie klatkuje. No i motywy mogłyby być nieco bardziej czytelne. Miło też, że wszystko, czyli i zegary, i multimedia są przetłumaczone. Co prawda, czasem jest śmieszne tłumaczenie, no ale lepiej tak niż wcale. Sprawdźmy więc materiały i spasowanie. I tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o spasowanie. W zasadzie poza delikatnym skrzypnięciem przy tunelu środkowym to nie ma się do czego przyczepić. Materiały są oczywiście nieco gorsze, ale nie śmierdzą i nie rażą wyglądem. Są moim zdaniem na poziomie Hyundai, Kia, może delikatnie, ale to bardzo delikatnie niżej. Oczywiście szkoda, że jest piano black. Miło za to, że jest kamera cofania i to z takim bajerem, czyli mierzy odległość do celu. Sprawdziłem i faktycznie te dane się mniej więcej sprawdzają. Ostatnia rzecz, która nie do końca idealnie działa, to ten joystick na kierownicy, który jakoś tak się dziwnie u mnie przeskakiwał, jakby przycinał. No ale może tam wleciał jakiś brud czy coś takiego. Dobra, to pora na schowki i złącza i zaglądamy pod maskę. A pod maską, która swoją drogą jest na siłownikach, jest zawsze jeden silnik, jakim jest czterocylindrowe, benzynowe 1.5 turbo, które było już w poprzedniej generacji, z tym, że teraz ma 170 koni, a było 162. Co więcej, pojawiła się też wersja plug-in hybrid, też oparta o ten silnik. Ja mam jednak zwykłą wersję, bez hybrydy i tak ta jednostka brzmi. Klasyczna czterocylindrówka pracuje równo i przyjemnie. I w kabinie jest naprawdę mało słyszalna i to w ogóle jest duże zaskoczenie, bo MG jest dobrze wyciszone. Tutaj ponownie powiem, że jest to taki poziom Kia Sportage i tym samym jest ciszej niż na przykład w Toyocie RAV4. No ale dobra, mamy 170 koni i niestety tylko napęd naprzód, tutaj wyboru nie ma. A szkoda. Jest za to wybór do skrzyni biegów, gdzie może mieć albo manualną, albo dwusprzęgłowy automat o 7 przełożeniach. I co ciekawe, z manualem czas do pierwszej setki to 9,4 sekundy, a z automatem 9,6. No cóż, pora to sprawdzić. Mój najlepszy czas to 8,9 sekundy, czyli 0,7 sekundy lepiej niż deklaruje producent. Niestety, czas często się różnił i oscylował między 8,9 a 9,2 sekundy, bo auto mocno gubiło trakcję. Najlepiej jest wystartować normalnie, bo jak startujemy z hamulca, to auto mocno gubi trakcję, no ale też warunki nie były idealne, bo było delikatnie wilgotne, więc to nie jest dziwne. Tak czy inaczej, takie 9 sekund to przyzwoity wynik i auto przyjemnie liniowo przyspiesza. Ma też opóźnienie na skrzyni, co niestety dziś jest już normą również w europejskich czy innych azjatyckich konkurentach. No tak jak mówię, jest opóźnienie, ale sama skrzynia działa naprawdę dobrze, nie szarpie, nie gubi się, jest płynnie i przy zwykłej jeździe wręcz niezauważalnie zmienia biegi.
A i co do silnika, to nie znalazłem informacji, kogo to jest jednostka, ale parę razy natknąłem się na taką, że jest to jednostka General Motors i była stosowana m.in. w Oplu Insigni. Być może jest to prawda, no ale nie zweryfikowałem tego. Tak jak też mówiłem, jest to silnik na bezpośrednim wtrysku, więc jak będziemy chcieli go zagazować, to trzeba się liczyć z dotryskiem paliwa. A gaz nie byłby głupim pomysłem, jak dużo jeździmy, bo auto do najekonomiczniejszych nie należy. W mieście bardzo ciężko było mi zejść poniżej 8 litrów i nawet jak się bardzo mocno starałem. Normalna jazda to 10 litrów, a czasem i więcej. W trasie również jest nieco gorzej i przy 120 było to okolice 8 litrów, a przy 140 to już około 10. Obroty przy 120 do 2300, a przy 140 do 2700, więc nie jest to bardzo dużo, a jednak spalanie jest już wyższe. A to jest ciekawe, bo samochód wcale nie jest ciężki i waży niecałe 1600 kg. Bak paliwa ma 55 litrów. A, i to spalanie nie jest bardzo duże, po prostu jest wyższe. Silnik też nie jest zdławiony, nie jest mocno wyżłowany, ma większą moc i co ciekawe, nie ma żadnych miękkich hybryd. Ba, nawet system start-stop miałem wrażenie, że w ogóle nie działał, mimo iż on tam jest. Nigdy mi się nie uruchomił, ale może to i dobrze? Dobra też jest jazda, bo auto jest zestrojone komfortowo, ale nie za bardzo. Ja co prawda lubię nieco większą sztywność nadwozia, ale tutaj do charakteru auta pasowało to idealnie. Do tego jest lekki układ kierowniczy, więc wszystko się zgadza. Prowadzi się poprawnie, co tutaj jest tylko plusem. A minusem, i to dużym, są systemy bezpieczeństwa, a raczej te wspomagające bezpieczeństwo. Zacznę jednak od tego, że auto w testach zderzeniowych NCAP dostało komplet 5 gwiazdek, czyli jest bezpieczne. A to, na co chcę ponarzekać, to systemy typu wykrywanie znaków, wykrywanie opuszczania pasa ruchu i tak dalej. Wszystko to działa beznadziejnie i ciągle auto piszczy i brzęczy. Na przykład na obwodnicach, gdzie jest 120 na godzinę ograniczenie, potrafiło mi krzyczeć, że jest 20 km na godzinę. Oczywiście da się to wszystko wyłączyć, ale robimy to za każdym razem, po każdym ponownym uruchomieniu samochodu, a to przy tak topornie działającym systemie jest irytujące. To jest jedna z większych wad i obowiązkowo do poprawy. Mam nadzieję, że aktualizacja to poprawi. Hitem w ogóle było to, że auto co parę dni trąbiło jak ruszałem i oznajmiało, że nie ma kluczyka w kabinie, mimo że oczywiście go miałem. Parę razy zrobiło to na parkingach pod centrami handlowymi i tym samym straszyłem przechodniów i siebie. Wybaczcie, jeśli was przestraszyłem. No dobra, to była największa wada, a teraz pora na chyba największą zaletę, czyli cena. Podstawowe MG HS startuje od 118 tysięcy złotych z manualem oraz od 127 tysięcy złotych z automatem. Najdroższe i pełne wyposażenie to 129 tysięcy złotych z manualem oraz 138 tysięcy złotych z automatem. Warto tylko dodać, że już w podstawie wyposażenie jest naprawdę bardzo bogate, co teraz widzicie na ekranie, a testowana odmiana to ta najdroższa, czyli Exclusive z automatem. Ale żeby nie było, to MG wraz z nową generacją też sporo podrożało, bo jeszcze rok temu, a nawet równe 9 miesięcy temu, auto było o 14 tysięcy złotych tańsze, też z tym silnikiem i automatem i też wersją Exclusive. Ogromna podwyżka. Ale nawet pomimo tej podwyżki, auto nadal jest o jakieś 30-40 tysięcy złotych tańsze niż konkurencja z takim samym wyposażeniem, a często nawet i więcej. Jak sprawdziłem cenniki Forda Kugi, Hyundai'a Tucsona, Kia Sportage, Toyota RAV4 czy Nissana X-Traila, to tam okazuje się, że najtańsze i podstawowe odmiany są droższe niż najbogatszy wariant MG HS-a. Oczywiście, konkurencja ma na przykład większe silniki, mocniejsze czy ma napędy na 4 koła, ale jak ktoś chce mieć po prostu zwykły samochód i do tego sporo oszczędzić, to MG HS tutaj jest bezkonkurencyjny. Też od razu dodam, że czuć, przesiadając się z aut wymienionych do MG, że ten jest minimalnie słabszej jakości, ale nie czuć, żeby to auto było aż tyle tańsze. A, jeszcze jedna rzecz, MG HS może pociągnąć przyczepę do 1,5 tony. MG HS to jedna z ciekawszych propozycji na rynku, jeden z najlepszych Chińczyków na rynku. Dobry wygląd, bardzo dobre wyposażenie i świetna cena bez wątpienia są ogromną zachętą. Gdyby tylko poprawić systemy asystujące i nieco obniżyć spalanie, to byłoby to jedno z lepszych aut w klasie. Ciężko też coś powiedzieć o dostępności części, awaryjności oraz spadku wartości, ale trzeba też o tym pamiętać. Cześć!